Jakie będą ceny nieruchomości w 2023 roku? Jakie będą ceny materiałów budowlanych w 2023 roku i czy warto budować się w 2023 roku? Bardzo często zadajecie mi to pytanie w komentarzach pod innymi postami, no i postaram się na nie odpowiedzieć, chociaż od razu powiem, że odpowiedź jest złożona. Ostatnią odpowiedzią będzie, czy warto się budować w 2023 roku, bo najpierw kilka faktów, no i szczególnie tych o spodziewanych ruchach, możliwych ruchach w cenach materiałów budowlanych i nie tylko. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, co tu się dzieje, nowe prawo, które wchodzi, subskrybuj mój kanał, zapraszam bardzo serdecznie, a jeżeli w komentarzu zaproponujesz jakiś nowy temat audycji, też będę Ci za to wdzięczny i chętnie taką audycję zrealizuję. Przechodząc do cen materiałów budowlanych, no i to właśnie jest takie coś, można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Spójrzmy się na to, co było już historią. To są zmiany cen budowlanych według polskich składów budowlanych. No i widać, że właściwie we wszystkich grupach ceny materiałów budowlanych rosły. Rosły nieustannie i rosną nadal, choć ten trend został już wzrostów spowolniony znacznie. Dlaczego? No bo przypominam, co się dzieje na budowach. To te czerwone kropki to są miesięczne poziomy budów rozpoczynanych w Polsce i widzimy wyraźnie zjazd. To są budowy mieszkań, nie budowy obiektów inżynieryjnych, czy nie tych, co są zamówienia publiczne, nie żadnych tam dróg, mostów i tak dalej, tylko budowy lokali mieszkalnych i w nich jest już widać poważna zapaść. Oczywiście, jak chodzisz do sprzedawcy materiałów budowlanych, a czasami w ogóle niektórzy wiadomości zaciągają w marketach budowlanych, co nie jest chyba najlepszym źródłem, to słyszysz obiegowe opinie. Słuchajcie, kupujcie teraz, bo wszystko drożeje, energia drożeje, wszystko drożeje i ceny materiałów budowlanych będą drożały. No, powiedzmy sobie szczerze, to ja tak do końca nie jestem przekonany jak z tą energią, bo spójrzmy się, to jest wykres cen gazów w Holandii na giełdzie i widać wyraźnie, że oczywiście mieliśmy ten wystrzał ogromny, ale to wszystko spada i jeszcze może nie wróciło do poziomów sprzed lat, ale już jesteśmy blisko. Dlaczego tak się stało? No bo okazało się, że zima w Europie jest łagodniejsza niż to było zaplanowane. Okazało się również, że Europa zaczęła znajdować alternatywne rynki dostaw gazu z ropą, która znowu decyduje na przykład o cenach transportu. Jest w miarę podobnie, nie do końca, ale w miarę podobnie. Widać, że po tym wystrzale związanym z wojną na Ukrainie gdzieś ropa Brent powoli spada i szuka swojej stabilizacji. Czyli te dwie dane wskazywałyby, że ogarnęliśmy już jako świat sprawę kryzysu energetycznego, mniej więcej. Po tej panice to wszystko wraca do jakichś poziomów w miarę przyzwoitych, trochę droższych, ale zawsze, czyli nie ma powodu teraz do dalszych gwałtownych wzrostów cen. Warto jednak zwrócić też uwagę na przykład na wykresy cen stali zbrojeniowej. Dlaczego ja o tym mówię? Bo słuchajcie, ceny niektórych surowców czy też materiałów budowlanych, jak na przykład stali, to są ceny światowe i to, co się dzieje tutaj w Polsce, nie jest niczym innym od tego, co się dzieje na świecie. Widzimy znowu ten taki pik w okolicach wojny, czy przed wojną, tutaj taki też covidowy bardziej, bo było potężne odbicie po covidzie właśnie w budownictwie. Potem były jakieś panika związana z wojną na Ukrainie i wylądowaliśmy gdzieś mniej więcej tutaj w październiku na dole i teraz widzimy
troszeczkę te ceny stali się odbijają, idą w górę. No dobrze, ale jak to może być w Polsce i z innymi materiałami budowlanymi? Dodam od razu też, że niektóre fabryki albo ograniczają produkcję, a niektórzy producenci wręcz zamknęli niektóre fabryki, bo wiedzą, że przy tak wielkim spadku, jeszcze raz pokazuję, budów rozpoczynanych, ale to jest spadek nie tylko w Polsce, to nie dotyczy tylko Polski, będzie mniejszy popyt na materiały budowlane. I teraz warto się zastanowić, jak ten rynek materiałów budowlanych jest skonstruowany. No jest on skonstruowany w ten sposób, że są producenci, którym oczywiście ceny produkcji, czyli ceny energii nie są obojętne. Jest transport, gdzie te materiały trzeba przewozić od producenta do hurtowni, do sprzedawcy detalicznego, do klienta finalnego. Czasami to wręcz wprost jedzie z produkcji na budowę. Różnie to bywa, ale ten transport nie jest ceną do pominięcia. Jednak te ceny transportu zostają ogarnięte. Ceny przynajmniej paliw. Ceny niestety robocizny rosną. Dlaczego rosną? Dlatego, że pracownicy chcą więcej zarabiać, dostają podwyżki, bo jest inflacja. Tego się nie da przeskoczyć i te ceny będą trochę podbijane. Ale też jest tak, jak powiedziałem, że są jacyś sprzedawcy, nie tylko producenci. Cena producenta nie jest tą ceną, która jest u sprzedawcy. Czasami ta cena producenta to nie jest nawet 50% tego, co jest na półce w sklepie. I teraz chodząc do różnych sprzedawców, jeżeli się znasz na budowie, to możesz zaoszczędzić negocjując ze sprzedawcami. To, że oni opowiadają, kupujcie teraz, bo będzie drożej, to pamiętajcie, że dzisiaj to oni stoją w kolejce, w cudzysłowie w kolejce, do inwestorów, do ludzi, którzy mają pieniądze. Jeszcze rok, czy trochę więcej niż rok temu, to przypomnijcie sobie, jak to było. To były zapisy wręcz na niektóre materiały, a niektóre materiały z dnia na dzień miały wyższą cenę i w ogóle jeżeli nie decydowałeś się na zakup w ciągu pół godziny czy 2 godzin, to materiał uciekał ci sprzed nosa i niektórzy w panice tak drogo kupowali. No skoro tak drogo kupowali, na przykład tą stal budowlaną, ale nie tylko, kupowali powyżej cen dzisiejszych, czasami 3-krotnie więcej płacili wtedy niż dzisiaj, no to pewnie coś drogo wybudowali, ale to nie jest zmartwieniem tych, którzy dzisiaj się chcą budować. Dzisiaj, jeżeli masz pieniądze, możesz iść do składu budowlanego i tam prowadzić negocjacje. Im więcej kupujesz, tym lepsze negocjacje, im jesteś lepszym płatnikiem, rychlej płacisz, też masz możliwość większych negocjacji, bo te firmy muszą się utrzymać. Muszą płacić raty na przykład za leasing sprzętu, czyli ciężarówek, muszą płacić pensje pracownikom, jeżeli nie chcą ich zwalniać, a obroty mają mniejsze. Jeżeli ilość budów spadła o ponad 1/3, no to gdzieś to musi się odbić na wszystkich, którzy są i budowlańcami, i dostawcami materiałów. To normalne. Uważaj tylko na te zakupy w supermarketach, bo niektórzy chodzą i są zawsze święcie przekonani, że w supermarkecie kupią najlepiej. Powiem sobie szczerze, tak, to jest mocno dyskusyjne, bo często się zdarza, że jakaś firma X ma ileś wyrobów, to w supermarketach często jest najtańsza wersja po prostu tego wyrobu, co nie znaczy zawsze najlepsza. Albo też są takie sztuczki z cenami. Każdy wie na przykład, że jeżeli kupujemy rynny, to większość kupujących pyta się, ile kosztuje metr rynny. Ale ten metr rynny, to w zależności od skomplikowania dachu, te rynny w ogóle, to mogą stanowić 50%, ale mogą stanowić też 25% orynnowania, a są jeszcze haki lub rynajzy, są jakieś narożniki, łączniki do tych rynien, różne akcesoria i one nabijają cenę. I na przykład taką typową sztuczką jest zaniżenie ceny metra rynny, a podbicie
ceny haka, tak że czasami ten cały zakup, który miał być tani, bo metr rynny był tani, wychodzi drożej. Porównuj ceny, negocjuj, nigdy nie chodź do jednego źródła, sprawdzaj w innych te same materiały, sprawdzaj, co ci wliczono w ten kosztorys, w ten propozycję zakupu, w tą kalkulację i wtedy dopiero podejmuj decyzję o zakupie. Czy zatem warto dziś rozpoczynać budowę domu? Moim zdaniem, jeżeli znasz się na budownictwie, to jest to dość dobry okres na rozpoczynanie budowy. Już rozpoczynając budowę nie będziesz mieć takich problemów, jakie mieli inwestorzy 1,5 roku temu lub rok temu. Problemów z ekipami, które robiły łaskę, że przyjdą na Twoją budowę, ani też problemów z dostawcami materiałów, którzy zmuszali Cię wręcz do licytacji i w ogóle było takie poczucie, zresztą słuszne, braku materiałów na rynku. Ludzie się bili, ludzie walczyli. Przypomnijmy sobie, co chociażby działo się na przykład ze styropianem, czy z tą stalą właśnie zbrojeniową, która wzrosła nagle 3-krotnie i wróciła w zasadzie do poziomu cen sprzed tego kryzysu, tak można w uproszczeniu pewnym powiedzieć. Co oznacza, że dziś jest dobry czas na budowę. Jeżeli masz już przygotowane plany, pozwolenie na budowę, masz pieniądze, możesz sobie pozwolić na budowanie teraz, to rób to teraz, bo też nie sądzę specjalnie, żeby w przyszłości było taniej, albo żeby było wiele taniej. No bo powiedziałem, te ceny energii spadły, ceny transportu też wracają do jakichś poziomów, ale są inne rzeczy. Jest po prostu inflacja i ta inflacja będzie podtrzymywała ceny materiałów. Jak inflacja zacznie spadać, jak staną się dostępniejsze kredyty, to na rynek budowlany wrócą ci, którzy budują nieruchomości na kredyt, wrócą w większej ilości niż teraz są obecni na tym rynku i w związku z tym znów będzie fala lub może być fala nakręcania budów. No oczywiście też wszystko zależy od tego, co się dzieje w otoczeniu naszym globalnym takim otoczeniu, no chociażby ze sprawą wojny na Ukrainie, której koniec może być taki, że Ukraina wygra, może być taki, że Ukraina przegra, może być taki, że Ukraina dostanie jakieś ogromne wsparcie na odbudowę, a może być zupełnie inny. Tego nie wiemy i każdy ten wariant zakończenia wojny na Ukrainie po prostu w inną stronę pchnie rynek budowlany. Niemniej jednak, zakładając, że nie wydarzy się nic szczególnego, jakaś kolejna plaga, kolejny kryzys, kolejne w ogóle nie wiadomo co, to 2023 rok w moim pojęciu jest dobrym rokiem na rozpoczynanie budowy, być może nawet na jej wartkie prowadzenie, właśnie dlatego, że niektórzy mają problem zarówno ze zbyciem własnych usług budowlanych, znalezieniem nowych inwestorów, jak i ze zbyciem materiałów. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie nowe audycje. Jeżeli chcecie więcej wiedzy o obrocie nieruchomościami, o w ogóle prawie i też o budowie, zapraszam na symen24.pl, tam sporo kursów. Wspierajcie nasz kanał, wspierający zawsze dostają więcej. No i cóż, rozważcie inwestowanie teraz właśnie.